I witam w kolejnym odcinku serii Jestem gadżeciarzem. To nie jest gadżet, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. To jest tylko coś, co ma ułatwić pokazanie takiego oto gadżetu. A ten oto gadżet nazywa się Real Avid Chamber Balls. Oni mają kupę tych bossów i to jest jeden z nich. I jest to urządzenie, które ma służyć ułatwieniu czyszczenia najbardziej upierdliwego w czyszczeniu elementu w karabinkach typu AR-15, czyli komory nabojowej i komory ryglowej. Ma postać, jak widzicie, takiej sztycy wykonanej w przedniej części. Ten czarny wałek jest stalowy, a z tyłu mamy taką polimerową rękojeść z tworzywa sztucznego. Polimerową rękojeść z tworzywa sztucznego. Polimerową rękojeść, we wnętrzu której mamy odkręcany schowek i w którym to schowku znajdują się elementy dostarczane razem z tym zestawem, czyli szczotka do czyszczenia komory i chyba 5 takich filcowych, 5 i 5 takich filcowych gwiazdek. Do czego to wszystko służy, to zaraz Wam będę pokazywał. A oprócz tego mamy jeszcze taki element. I teraz tak, na końcu, znaczy może inaczej. To jest bardzo przemyślane narządko, dlatego że to się tylko tak wydaje, że tu sobie zrobili uchwyt, tutaj tam stalowe coś, i tu się montuje tam jakieś końcóweczki i czyścimy sobie karabin. Tak i nie, dlatego że to jest urządzenie wielofunkcyjne. To, co widzicie tutaj założone w tej chwili, taka gwiazdka metalowa, to jest skrobak do czyszczenia powierzchni pomiędzy ryglami w komorze ryglowej i tam tego przejścia za nią, takiego miejsca, w którym obracają się rygle zamka. Tak? Tam jest takie okrągłe przetoczenie i tym skrobakiem się to skrobie. Jak się to już wyskrobie, to na miejsce skrobaka zakłada się normalną szczotkę do czyszczenia komory, którą czyści się komorę nabojową, wieńce ryglowe i tę przestrzeń zaraz za nimi, tę okrągłą. A na koniec zakłada się tę filcową gwiazdkę, którą już tak bardzo dokładnie dopieszcza się te przestrzenie ryglowe i przestrzeń, w której obracają się rygle zamka. I teraz, jak to działa? Mamy tu karabinek kolegi Bartka. Przygotujemy go sobie tak jak do czyszczenia, czyli wyjmiemy z niego bebechy. I teraz zobaczcie. Mamy też w zestawie taki czerwony element. Do czego on jest? Ano on jest do tego, że tym kołkiem wkłada się go w otwór w komorze zamkowej, tam gdzie zwykle wchodzi trzpień blokujący z komory spustowej. Po czym zapina się to wszystko, oczywiście tam trzeba trafić. Robi się to w ten sposób. I teraz mamy karabinek przygotowany do czyszczenia. Co nam to daje? No daje nam to tyle, że komora zamkowa jest w pozycji półotwartej, ale jest zamocowana na sztywno i nic się nam tu nie gibie, nic nie przytrzaśnie nam łap i dodatkowo możemy sobie karabinek po prostu oprzeć. Tak, wiadomo, że jak będzie dłuższa lufa, to będzie trudniej, ale możemy go sobie dość wygodnie ustawić do czyszczenia. To jest generalnie ten Chamber Boss. Real Avid ma to do siebie, że oni robią w zasadzie system narzędzi do czyszczenia i to najlepiej będzie działać z takim blokiem, który wpina się w gniazdo magazynka i który wkręca się w imadło i wtedy jak ten karabinek w imadle sobie na sztywno zamocujecie, no to jest łatwiej, tak? Czyli można tego używać samodzielnie, ale jeżeli będziemy to wykorzystywać z tymi elementami dodatkowymi, które produkuje Real Avid, no to będzie nam po prostu łatwiej, tak?
I jak to działa? Mamy ten karabinek przygotowany. No i teraz tak, zobaczcie, kształt i długość tego nie są przypadkowe, dlatego że tu mamy uchwyt, tu mamy takie zgrubienie i ta sztyca. I ta sztyca razem z tym jest tak dobrana, że jeżeli używam tego skrobaka, to wsuwam to narzędzie całe do wnętrza komory zamkowej. Tym zgrubieniem ona mi się blokuje, to narzędzie mi się blokuje na początku komory zamkowej, tu w tym miejscu. I to narzędzie wtedy jest w idealnej pozycji do czyszczenia przestrzeni za ryglami, tak? Czyli zobaczcie, wprowadzam to do środka, pyk, tu doszło do końca i teraz mogę dokładnie sobie tam w środku, jeżeli będzie dużo nagaru, go wyskrobać. Oczywiście jak chcę przestrzenie tamte między ryglami wyczyścić, no to już muszę trafić i tam ręcznie sobie poruszać i oskrobać te przestrzenie. W dalszej kolejności, jak już sobie to oskrobiemy, to wkładamy tutaj szczotkę do czyszczenia komory nabojowej i komory ryglowej. W tym wypadku długość tego urządzenia już nie jest dobrana idealnie, ale dalej fajnie działa, bo wprowadzamy sobie to do oporu. Tak? Najpierw możemy sobie wyczyścić oczywiście rygle. Ten uchwyt jest bardzo wygodny, jest dużo lepszy niż wszelkie wyciory, jest po prostu wygodniejszy, bardzo fajnie się to czyści. I jak sobie dopchniemy to jeszcze trochę mocniej, tak, no to czyścimy wtedy już całą komorę nabojową, komorę ryglową i tamtę przestrzeń za nią. I jak już to zrobimy, wyjmujemy sobie tę szczotę i na jej miejsce zakładamy ten filc i to już działa dokładnie tak samo, jak działało w przypadku tego metalowego skrobaka, czyli celujemy sobie w środku, tak, przepychamy między ryglami, wprowadzamy do końca i po wprowadzeniu do końca czyścimy sobie już dokładnie tę przestrzeń za ryglami, a jak będziemy to wyciągać, to możemy sobie przeczyścić też między ryglami te przestrzenie, które też ulegają zabrudzeniu. Jak widzicie, tak, no czyści. To jest tak zgrubnie, żeby Wam pokazać, jak to w ogóle działa, bo to nie będę czyścił Bartkowi teraz karabinka, zwłaszcza, że będziemy za parę chwil z niego strzelać, a on nie jest jakoś mocno postrzelany. No i cóż mogę Wam powiedzieć? To jest narzędzie, które kupiłem 2 albo 3 lata temu. Jakoś tak. To nie jest tanie, to kosztuje tam 100 kilkadziesiąt złotych. Dokładna cena oczywiście się pokaże zaraz na ekranie. Ale powiem Wam, że to bardzo ułatwia czyszczenie tego najbardziej upierdliwego do czyszczenia elementu karabinka M16, czyli M4, a R15 M16, czyli komory ryglowej i komory nabojowej. Super urządzenie. Niestety, trochę kosztuje, ale najgorszą wadą jest to, że to jest dość drogie, dlatego że taki zestaw 20 albo 25, nie pamiętam dokładnie, tych krążków kosztuje 65 zł. Czyli dość dużo. Wychodzi o plus minus 3 zł za jeden taki krążek. To nie jest mało, no powiedziałem, że to jest dużo. No i teraz każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy warto. Ja to kupiłem, używam tego, no najczęściej używam tego ze szczotką do czyszczenia komory i z tym skrobakiem. Te przecieraki, no czasem się używa, czasem się nie używa. Nie są tanie, więc siłą rzeczy, no tak, trochę boli, jak po zużyciu 20 czy 25 tych przecieraków musisz wyżygać 65 zł, żeby kupić następne. No ale co zrobić, tak? Więc te przecieraki są najsłabszym elementem tegoż zestawu, ale najsłabszym wyłącznie ze względu na cenę, bo jeżeli chodzi o ich funkcjonalność, to ona jest bardzo fajna, tak? Każdy musi się sam zastanowić. Ja kupiłem, bardzo mocno ułatwia korzystanie z tych szczotek i czyszczenie tych komór.
fajnie skrobię. Nigdy nie dopuszczam do tego, żeby musiał tego skrobaka używać. Oczywiście zawsze na początku zaczynam od niego, żeby na wszelki wypadek coś tam oskrobać, gdyby coś było, ale staram się nie zapuszczać broni aż tak. No i używam czasem tych przecieraków filcowych, no bo co zrobić. Też fajnie działają. Także każdy z Was musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy warto coś takiego kupować, czy nie. Ja uważam, że warto, ale to jest tylko moje zdanie. Wybór należy do Was. Kończąc, podziękuję tradycyjnie naszym patronom za wsparcie na Patronite. Zachęcę wszystkich innych, którzy jeszcze tego nie robią, żeby rozważyli taką możliwość. Jest to dla nas bardzo duże ułatwienie, bardzo to doceniamy. Zachęcę do komentowania, zadawania pytań, lajkowania, wciskania dzwoneczków innych takich i szerowania zawartości naszego kanału z YouTube'a. Dzięki Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym materiale.